Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki top z wykorzystaniem kwadratów babuni. Wzór na te kwadraty już jest na moim kanale. Tak jak kiedyś wspominałam, będę robiła jakiś top, jakąś bluzeczkę, więc wywiązuję się z tego, co powiedziałam, że zrobię sobie coś jeszcze z tych kwadracików. Także wzór na kwadraty wraz z tutorialem, jak je połączyć, pokazuję w innym filmiku. W tym filmiku już skupiam się na gotowym pasku i wyjaśniam, jaki pasek trzeba zrobić, z ilu kwadracików i jak będziemy go oczywiście wykorzystywać w dalszej części wzoru. I jeśli Wam się podoba taka bluzeczka, to ja oczywiście zostawię link z tutorialem, gdzie można zrobić taki kwadrat, jak można zrobić taki kwadrat, a link będzie w opisie na dole. Pod tytułem filmu rozwijamy zakładkę więcej i tam jest troszkę więcej informacji. Czyli tutaj zaczynamy od momentu, kiedy mam już taki pasek kwadratów i robimy sobie dalej bluzeczkę. Ja oczywiście w trakcie trwania filmu wszystko Wam pokażę, jak zrobić sobie taki top. Wykorzystamy sobie tutaj kilka różnych fajnych wzorów. Osobno zrobimy sobie część na rękawy. Tutaj, no i oczywiście osobno dół. Będziemy pracować w okrążeniu. Mój top jest troszeczkę krótki, on jest taki do pępka, można powiedzieć. Zrobiłam go szeroki, więc postanowiłam, że będzie miał taki sznureczek, będzie można go właśnie jeszcze zawęzić fajnie, zawiązać. Jest to coś innego, mam nadzieję, że komuś się spodoba i ktoś również sobie zrobi taką bluzeczkę, taki top. Tutaj tak prezentuje się ten wzór na rękawach. Ja oczywiście wszystko powiem, jak go zrobić, jak wpleść te kwadraty, jak zakończyć, także mam nadzieję, że jeżeli Wam się podoba, to po prostu zrobicie go razem ze mną. No i oczywiście wszystko wyjaśniam, jak poszczególne etapy przygotować, żeby sobie zrobić taki top. Ja ten top robię szydełkiem 3 mm. Oczywiście dostosujcie szydełko do włóczki, z której będziecie robić. Ja używam włóczki od Kokonki. Jest to kokonek na Mono Nature, czyli bawełna organiczna 100%. W motku miałam 1500 metrów, ale nie zużyłam całego motka. Obecnie bluzeczka waży około 250 gramów, a cały motek chyba 350, ale teraz już nie pamiętam, bo nie mam zważonego. Także jeżeli planujecie krótszą bluzeczkę, podejrzewam, że 1000 metrów powinno wystarczyć. Oczywiście też zależy wszystko od rozmiaru. Pamiętajcie, że taką bluzeczkę można zrobić zupełnie długą i zawiązywać ją dopiero przy pasie, przy spodniach, albo nawet zrobić sobie taką tunikę, taką sukienkę, całkowicie na dół zejść. W pasie można na przykład zrobić zupełnie jeszcze coś innego, bo można taki ścieg ściągający zrobić w pasie, a później z powrotem wrócić do tego ściegu, co jest tutaj i zrobić sobie taką sukienkę. Także dla osób, które mają trochę wyobraźni i są już zaawansowane, na pewno będą wiedziały, o co chodzi, ale pamiętajcie, że z każdego takiego projektu, z każdych bluzeczek, jeżeli Wam się jakakolwiek podoba, możecie przerabiać, robić spódnice, sukienki, dłuższe tuniki. Ja pokazuję wzory, łączenia, a Wy sobie oczywiście dopasujecie, co Wam się podoba. Także mam nadzieję, że któraś z Was się skusi. Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, czy taki pomysł na taki top, na taką bluzeczkę Wam się spodoba. No i oczywiście ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, udostępnienia, wsparcia. Za cokolwiek zostawiacie ślad. Jest mi bardzo miło i to mi pomaga rozwijać kanał. Także ja Was serdecznie już zapraszam. No i liczę na Was, że coś tam napiszecie w tym komentarzu, chociaż dla zasięgów. Także widzimy się za chwilkę dalej. I jeszcze zanim Wam pokażę, jak będziemy robić tę bluzeczkę, to nie przybliżyłam tego wzoru głównego tutaj, a on mi się bardzo podoba, bo on się bardzo układa w taką fajną jodełkę. Takie przypominające trochę wzór na drutach, więc polecam sprawdzić, jak zrobić sobie taki wzór, ponieważ jego można wykorzystywać dowolnie. Wszystko, co jest związane z pracą w okrążeniach, na przykład zrobić sobie taką spódnicę można jak najbardziej, można nawet torebkę sobie zrobić taką. To jest taki wzór bardzo fajny, bardzo szybko się go robi. Ja planuję na pewno go jeszcze nie raz wykorzystać, także pokazuję go, powiedzmy, zmieniony wzór, troszeczkę inaczej. Robiłam go w takiej torbie, natomiast ten troszeczkę inaczej robię, więc jest taki cieńszy, nie jest taki gruby, nie zabiera tyle włóczki, a mimo wszystko jest bardzo fajny. Także tutaj jeszcze pokazuję tą część, mam nadzieję, że mi się uda złapać
ostrość. I na przykład dla osób, które poszukują właśnie jakichkolwiek wzorów na okrążenia typu właśnie spódnic, ja polecam na przykład zmienić jedną ze moich spódnic, gdzie zaczynam część, w której jest jakaś niewidoczna część, żeby zakrywała, albo w ogóle zrobić sobie całą taką spódnicę na szerokość i zrobić sobie taki ściągacz. Ona bardzo fajnie będzie na pewno wyglądała. Także zachęcam sprawdzić, jak zrobić sobie taką górną właśnie część tej bluzki. A wszystkie wymiary co do tego, jak mi wyszło i jakie mam wysokość i szerokość, to oczywiście będą na dole w opisie. Dobra, no to przechodzimy dalej, koniec gadania. Bluzeczkę zaczynamy od zrobienia takich paneli. Będą to panele, które będą stanowiły zarówno część na rękaw, jak i część tutaj na dekolt, na przód. Musimy wykonać dwa takie same panele. Z chwilą, kiedy już je będziemy mieć, połączymy sobie tutaj w tej części i dalej będziemy wykonywać już dookoła część środkową, czyli tak naprawdę właśnie panel przedni i tylny razem. Natomiast na początek musimy sobie zrobić takie właśnie dwa panele. Oczywiście długość i wysokość zależy od tego, co chcecie osiągnąć, jaką chcecie mieć bluzeczkę. Ja postanowiłam, że cały ten ogólnie mój panel wykonuję w tą stronę, czyli mam panel z kwadracików, następnie tworzę sobie właśnie wzór, ale jest to tak naprawdę jeden panel złożony na pół i tworzy mi właśnie taką część na rękaw i część na dekolt. Natomiast jeśli chodzi o taką wysokość tego rękawa, no to mam tutaj mniej więcej 23 cm. Tutaj na górze jest trochę szerzej, na dole wzór troszeczkę zawęża, ale to właśnie dobrze, żeby te rękawy też nie były takie szerokie. No i tutaj już czasami mi schodzi na 22 cm, więc nie jest to jakoś bardzo nawet tak zawężone. Ale żeby zacząć taki panel, potrzebujemy kwadraty, dosłownie kwadraty połączone w taki pasek. Oczywiście wzór na te kwadraty będzie znajdował się w opisie na dole. Podam stronę, gdzie możecie znaleźć takie kwadraty. Jest na moim kanale już tutorial. Podejrzewam, że kto śledzi mój kanał, to już wie, że robiłam również taką narzutkę z takich kwadratów i obiecałam, że będzie właśnie bluzeczka. Nie mogłam się zdecydować, jak będzie wyglądała ta bluzeczka, ale ostatecznie już wiem. Tutaj na tą część właśnie pierwszego panelu użyłam 6 takich kwadracików, no i oczywiście na drugi panel też potrzebuję 6. Oczywiście liczba takich kwadratów zależy od Was, nie musi być wcale parzysta, ponieważ my tak naprawdę będziemy ją widzieć w połowie zagiętą, więc wcale nie musicie robić 6 albo 8, również może być 5, może być 7, to wszystko zależy od tego, jaką chcecie mieć tak naprawdę długość takiego rękawa, szerokość rękawa, ponieważ ta bluzka ma to do siebie, że nie będę zawężała tutaj rękawa, więc on na dole jest szeroki, więc żeby mieć świadomość, że tyle ile zrobicie sobie kwadratów tutaj, taka mniej więcej będzie szerokość Waszego rękawa. Oczywiście jest opcja, w której można sobie zawężać ten rękaw dla osób, które umieją robić zawężenia, jest to możliwe, ale ja w tym filmie nie pokazuję tego, bo ja chcę mieć taką szeroką bluzkę z szerokimi rękawami. Dobrze. Więc tak, zaczynamy od tego, że wracamy się do filmu, w którym pokazuję, jak zrobić kwadraty. Łączymy tyle kwadratów, ile chcecie, żeby mieć tak naprawdę wysokość Waszego rękawa. Szerokość. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tę część, to ta część też tworzy nam bluzkę. Tak jak tutaj widzicie na moim graficznym rysunku, ta część stanowi zarówno część tutaj przodu, jak i część rękawa, więc musicie mniej więcej przymierzyć na siebie, przełożyć tutaj na ramię i zobaczyć, jaką długość chcecie, żeby ten rękaw miał w całości ten panel i żeby już wiedzieć mniej więcej, ile rzędów sobie takich zrobić. I oczywiście tak samo z wysokością jest, ponieważ my będziemy tak naprawdę tutaj łączyć te panele ze sobą i też mniej więcej możecie zdecydować, w którym miejscu będzie to łączenie, czy właśnie nad biustem, czy pod biustem. To wszystko zależy od tego, jaki będzie szeroki ten panel. To zostawiam Wam do wyboru. Ja pokażę, jak ja sobie zrobiłam i jak wygląda wzór, a Wy sami sobie zdecydujcie, jaka będzie szerokość, wysokość, długość tego wszystkiego, co tutaj robimy. Czyli tak, ja teraz pokazuję od momentu, w którym mam moje panele, kwadraciki zszyte i układam sobie w taki sposób, żeby widzieć je na prawej stronie i dodatkowo, tak jak Wam wcześniej tłumaczyłam w tamtym filmie, zawsze po jednej stronie mam łączenie
takiego kwadratu na końcu, więc mam je ułożone na dole. Natomiast w tej części będę pracowała na tych oczkach ładnych, bez łączenia, więc zaczynam od tej strony, gdzie jest prawa strona i ładne łączenie. I już pokazuję Wam, jak będzie wyglądał wzór. Najpierw skupiłam się na tym, żeby zrobić sobie tą część główną, czyli tutaj, natomiast później jak przerobię tą część, również obrębiam tą drugą stronę, ponieważ ona nie wygląda na razie ładnie i również tym się zajmę na końcu, ponieważ tak naprawdę to jest powtórzenie tego samego co tutaj, z tym, że wolę najpierw wykończyć sobie tą część. Czyli tak, robię sobie pętelkę podstawową i wbijam się tutaj w środek, dosłownie tak jak zawsze tutaj mieliśmy to oczko, to ja wbijam się tutaj w środek, przekładam sobie tą pętelkę i robię oczko ścisłe. Następnie robię narzut, jeszcze raz wbijam się w tą część, przekładam pętelkę, pobieram włóczkę, przekładam przez jedną pętelkę, pobieram i przekładam przez 3. Będzie to taki rozszerzony półsłupek nawijany. Ostatnio jedna z Was, a nawet chyba więcej już osób powiedziało mi, jak można nazwać taki półsłupek i rzeczywiście bardziej to przypomina rozszerzony półsłupek, powiększony półsłupek nawijany niż słupek. Ok, ale w dalszej części przerabiamy go troszeczkę inaczej, ponieważ teraz wbijam się, pobieram tą pętelkę, która najbardziej wystaje z tej strony. Ona jest dosyć duża, widoczna, więc nie powinno być problemu, żeby ją nabrać. Następnie robię narzut, czyli narzut mam w taki sposób, przytrzymuję, wbijam się w kolejne wolne oczko, przeciągam pętelkę i teraz pobieram włóczkę, znowu przeciągam tylko przez jedną pętelkę, pobieram i teraz przeciągam przez te wszystkie. Czyli robimy troszeczkę zmieniony ten wzór z tym rozszerzonym półsłupkiem, ponieważ najpierw pobieramy tą pętelkę, która najbardziej wystaje od lewej strony. Ona jest luźna, więc nie powinno być problemu, żeby się w nią bić. Dopiero potem robię taki narzut, przytrzymuję, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam włóczkę. Tak naprawdę mam 4 pętelki. Pobieram włóczkę, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram i przez wszystkie 3. I znowu. Najpierw nakładam na szydełko tą pętelkę, ona jest najbardziej z lewej strony, widoczna, duża, luźna, więc łatwo przechodzi szydełko. W taki sposób dobieram narzut, przytrzymuję, wbijam się w kolejną pętelkę, przeciągam włóczkę pod nią, pobieram, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram i przez 3. I tak będzie wyglądał ten ściek, który dosłownie wykonujemy do końca rzędu. Już pokażę Wam troszeczkę szybciej, jak to się właśnie wykonuje, jak to w miarę można nabrać wprawę i przerabiać sobie do końca. Z tym, że ja jeszcze chcę tutaj Wam pokazać na łączeniu, jak ja będę tutaj wykańczała. Aha, oczywiście nie powiedziałam, ale tutaj wzięłam szydełko 3 mm. Mam nadzieję, że powiedziałam to na początku. Tutaj, słuchajcie, pobieram dosłownie te pętelki, które mi tworzyły tą krawędź. Nie wyszukuję dodatkowych pętelek, tylko pobieram te, które są tutaj widoczne, więc tutaj się nic nie zmienia. Natomiast tutaj właśnie w tej części, gdzie przechodzę do tej dziury, takiej, gdzie było łączenie pomiędzy dwoma tymi tutaj rogiem, tak naprawdę, wbijam się w całą przestrzeń, przerabiam. Jeszcze raz. Czyli tutaj. I dodatkowo, żeby nie powstała zbyt duża, również wbijam się w tutaj taką pętelkę łączeniową. Ona jest pomiędzy tak naprawdę tymi dwoma kwadratami. Powstała poprzez zszycie tych kwadratów. Czyli po prostu wbijam się, no może być trochę ciasna do przebicia się, ale udało się. Jak gdyby dodatkową oczko, dodatkowe pobieram tutaj i robię, żeby właśnie było takie ładne przejście, ładna ciągłość wzoru. I dalej kontynuuję cały czas tak samo, czyli po jednej pętelce na każde oczko, na każde tutaj pętelkę.
I tak, słuchajcie, przerabiamy sobie do końca. Cały czas wyrównujemy sobie po prostu tą krawędź. Tutaj powstaje nam taki fajny właśnie ścieg z taką linią skośną. On jest troszeczkę właśnie taki grubszy, wyższy. Będzie to fajnie wyglądało, tak jak u mnie tutaj. I przerobię do końca i pokażę Wam, co dalej. Jestem już prawie na końcu i tutaj na samym końcu staram się tak skończyć, żeby właśnie być w rogu, tutaj pomiędzy tymi dwoma półsłupkami nawijanymi. Tu było oczko łańcuszka, więc żeby być równo przy tej krawędzi, ostatnie oczko wykonam właśnie tutaj w tym środkowym miejscu. I teraz tak, oczywiście musicie mieć liczbę oczek zawsze taką samą na jednym, jak i na drugim panelu. Jeżeli będziecie robić dokładnie takim samym sposobem, więc nie ma opcji, żeby wyszło inaczej. Jeżeli się będziecie wbijać w te same oczka plus w oczka na środku pomiędzy łączeniem, to zawsze powinno Wam wyjść tyle samo. Ja w sumie mam 89 oczek tutaj. Nie ma to jakiegoś znaczenia, ile Wam wyszło, natomiast ja bym lepiej, jakby Wam wyszła liczba nieparzysta, dlatego że ja na samym końcu obrębiam sobie takimi bąbelkami. No i fajnie, jakby się zaczynało od bąbelka i kończyło na bąbelku, i wtedy jest nam potrzebna liczba nieparzysta, ale jeśli wyjdzie parzysta, to też nie szkodzi, ponieważ tutaj pomijam jedno oczko, to w jednym miejscu po prostu na samym końcu można pominąć dwa oczka i wtedy też Wam wyjdzie, więc da się zawsze wszystko uratować, nie ma jakiegoś problemu. Natomiast ja tutaj po prostu celowałam, żeby była liczba nieparzysta. No i teraz co? Robię oczko do góry, odwracam i tak naprawdę wykonuję dokładnie to samo, z tym, że na początku robię narzut, wbijam się tutaj w pętelkę całą, jak gdyby od oczka, czyli przednią i tylną pętelkę. Tutaj na dole zostanie taka bardzo dolna taka pętelka, jej nie używam. Jest to pętelka z narzutu. Tak naprawdę używam tylko, wbijam się tylko w całe oczko. Przeciągam pętelkę i zawsze zaczynam tak samo, czyli od rozszerzonego półsłupka nawijanego, a później kontynuuję już ten ścieg, który Wam pokazałam. Czyli tak naprawdę jest to wzór jednostronny, ponieważ robimy tak samo na prawej i na lewej stronie, nic się tutaj nie zmienia, z tym, że oczywiście pobieram tą pętelkę i wbijam się w następne oczko, a jeszcze narzut oczywiście, narzut, zawsze tutaj z tej strony, wbijam się w oczko, przeciągam tylko przez jedno, a później przez wszystkie i znowu, najpierw pętelka z poprzedniego tutaj wzoru, pobieram, narzut, kolejna nowa pętelka, tutaj pobieram pętelkę i przeciągam przez jedną, a później przez wszystkie, tak naprawdę tutaj są 4 pętelki. I cały czas tak samo. Czyli tak naprawdę nie musimy pilnować wzoru, ponieważ on będzie taki sam na prawej i na lewej stronie, będzie się go bardzo łatwo wykonywało. Pamiętajcie tylko, żeby znaczyć sobie oczka początkowe i końcowe, ponieważ można się pogubić i można pomijać te oczka i wtedy Wam panel zacznie się zmniejszać. I teraz tak wygląda właśnie tworzenie tego wzoru, czyli cały czas tak samo, on się będzie w taki sposób tutaj prezentował, prawej czy tam na lewej stronie, wygląda dokładnie tak samo, więc trzeba uważać, najlepiej wpiąć sobie znacznik, żebyście mieli pewność, która ta strona jest prawa, bo można się pomylić. Ja tutaj widzę akurat półsłupki nawijane, które ładniej wyglądają z tej strony, więc na przykład przypinam sobie, żebym wiedziała, że to jest moja prawa strona, żebym później wiedziała ewentualnie, jak to zszywać, ale oczywiście to nie jest konieczne. I teraz tak, tą część wykonujemy sobie na taką długość, jaką potrzebujecie. Ja zrobiłam sobie dokładnie, tutaj mam 35 cm, ale ostatni rząd 36 to jest jak gdyby wyrównanie tej krawędzi. I tak naprawdę po skończeniu rzędów, które Wam pokazałam, jak dojdę do ostatniego, pokażę Wam, kiedy robię sobie takie wykończenie. Oczywiście też nie muszą być to bąbelki, może być zwykłe, może być inne, ale jeśli Wam się podoba takie, jak ja mam, to pokażę Wam, na której stronie to robię. Będę oczywiście to robiła na prawej stronie, więc ostatni rząd, który wykonuję, to jest na lewej, a później na prawej bąbelki. Dlatego sobie zaznaczyłam prawą stronę, żebym wiedziała, które to jest. No i oczywiście wykonując drugi panel musimy też policzyć rzędy, żeby była taka sama liczba, żeby dwa panele były takiej samej długości. Dokończę mój panel i zaraz powiem Wam, co dalej.
Ok, zrobiłam sobie drugi panel i jestem na prawej stronie. Zrobiłam tyle samo rzędów, co w pierwszym panelu. Skończyłam tutaj ostatni rząd na lewej i z powrotem jestem na prawej. I ja teraz będę ostatni rząd robiła takim rzędem bąbelków. Oczywiście możecie zakończyć sobie dowolnie, a jeśli chcecie tak jak ja, no to robimy. Robię narzut, wbijam się w pierwsze oczko, przeciągam, narzut, pierwsze oczko, przeciągam, narzut, pierwsze oczko, przeciągam. Teraz przeciągam przez wszystkie pętelki. Oczywiście zaznaczam sobie tutaj pierwsze oczko. Następnie robię oczko łańcuszka, pomijam jedną pętelkę, czyli tak naprawdę w trzeciej od początku robię dokładnie to samo. Czyli tak naprawdę są to takie półsłupki nawijane, ale jak gdyby z 3 takimi narzutami. I wszystko przeciągam i znowu oczko łańcuszka. Jedno pomijam i w kolejnym dokładnie to samo. Tutaj trzeba te wszystkie sobie narzuty przytrzymywać. W miarę też luźno robić, żeby przeszły przez wszystkie i oczko łańcuszka. Tutaj zawsze pomijam pomiędzy bąbelkiem jedno oczko. I dlatego chciałam, żeby była liczba oczek nieparzystych, żeby po prostu na końcu również zakończyć takim bąbelkiem, ale jeśli Wam wyszła liczba parzysta, nie ma znaczenia, na końcu nawet można pominąć też 2 oczka, nic się nie stanie. Czyli tak, wykańczam sobie tym wzorem do końca i przejdę tutaj na koniec. Ok, przerobiłam sobie cały rządek, oczywiście tak jak mówię, tutaj sobie zostawcie, jeżeli Wam wyszła liczba parzysta, po prostu 2 oczka na końcu. No i zamykamy okrążenie. Ja zostawiam sobie zawsze dłuższy kawałek włóczki, ewentualnie jeśli musiałabym tutaj zszyć tą część, ale to później Wam pokażę. Jestem na prawej stronie, obrobiliśmy sobie tą część, zrobiliśmy sobie rękaw. No i oczywiście teraz trzeba zająć się jeszcze tą częścią, żeby ta góra też fajnie wyglądała. Tutaj mamy takie łączenie, więc będziemy po prostu tak samo obrębiać, żeby to ładnie wyglądało. Czyli po prostu znowu biorę sobie włóczkę, zaciskam pętelkę, wbijam szydełko tutaj w tą środkową część w rogu, w dowolnym miejscu, pod całą przestrzeń. Przeciągam oczko, no i oczywiście robię oczko ścisłe. I tutaj również wykonuję ten sam wzór, co ten pierwszy rząd, z tym, że też staramy się robić dokładnie taką samą liczbę oczek, żeby oczywiście nam się nic nie rozszerzało. Czyli jeszcze raz w tym samym miejscu przerabiam taki rozszerzony półsłupek nawijany. Oczywiście sobie tutaj go zaznaczę. No i dalej przerabiam tak samo. Tutaj można się wbijać albo pod oczko, albo pod całą przestrzeń. Akurat z tamtej strony wbijałam się pod całą przestrzeń, więc robię sobie tak samo. Chcę tutaj dojść jeszcze do tego momentu, w którym mam łączenie. Tak naprawdę zakończenie tego kwadrata. I tutaj tak naprawdę to zakończenie, to i to jest jedno oczko, więc nie mogę tutaj za bardzo robić i tu. Muszę się zdecydować, w której przestrzeni zrobię, żeby po prostu nie powielać oczek. Ja już, żeby nie robić więcej oczek niż powinnam, tak naprawdę po prostu policzcie sobie tą przestrzeń, ile możecie zrobić oczek, żeby było dokładnie tyle samo, co tutaj, w zależności właśnie od tego, jak tutaj sobie zakończyliście. Ok, czyli przerabiamy ten sam rząd do końca. Ok, czyli tak, przerobiłam sobie ten rząd od tej strony. Upewnijcie się, że macie właśnie podobną lub tą samą liczbę oczek. Oczko do góry i tutaj robię jeszcze ostatni rząd oczek ścisłych z narzutem, czyli robię sobie narzut, bijam się, przepraszam, w całą pędelkę, przeciągam i od razu przeciągam przez dwie. Dzięki temu ta krawędź nie będzie się tak rozszerzała, będzie właśnie stabilniejsza, czyli zwykłe oczka ścisłe z narzutem w całą tutaj pętelkę. Pobieram, przekładam i tutaj albo przekładamy, trzeba sobie dobrze tutaj wybrać pętelkę od góry, albo przekładamy tutaj z boku
Albo możemy przełożyć sobie tutaj od tej strony. Nie ma znaczenia, jak Wam jest wygodniej. Ważne, żeby sobie po prostu w taki sposób przerobić tą krawędź, żeby ona w miarę ładnie, stabilnie tutaj wyglądała. No i tak oczywiście robię do końca i na końcu rzędu odcinam włóczkę, robię oczko ścisłe i mamy w zasadzie przygotowane już 2 panele, więc dokończę to i pokażę, co dalej. Ok, słuchajcie, mamy 2 panele i teraz będziemy je zszywać. Tylko teraz tak, ja postanowiłam, chociaż to był naprawdę ciężki wybór, bo nie wiedziałam, którą stroną sobie wybrać za dekolt, a którą za część rękawa. Bo tak naprawdę, jeżeli na przykład nie lubicie takich dekoracyjnych dekoltów, możecie też uznać tą część za część, do którą sobie zszyjecie, a tą część uznać za rękaw. No i ja właśnie mam z tym dylemat, nie wiem, co zrobić. Oczywiście Wy już wiecie, bo już jest zszyte, ale po prostu i tak wygląda ładnie. I to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba, jaka część po prostu Wam bardziej chcecie mieć dekoracyjną, czy na przodzie, czy tutaj na rękawach. Ta część na rękawach może być troszeczkę szersza, to wszystko zależy, jak się właśnie ułożyły te kwadraty i wzór. Oczywiście po wypraniu to się wszystko ładnie ułoży. Nawet jeżeli jest szersza, to też nie szkodzi, bo rękaw może falować, a dekolt też może być tutaj większy. No więc będziemy teraz zszywać. Oczywiście zszywać będziemy tylko jakiś kawałeczek, dosłownie może tyle z jednej strony i tyle z drugiej. Najlepiej sobie wziąć znacznik lub jakiś spinacz, spiąć na początek w jednym miejscu i takim samym miejscu gdzieś tutaj, założyć na siebie i sprawdzić, czy po prostu luźno przechodzi przez głowę. Oczywiście to nie jest jeszcze cały kształt bluzki, więc on nie będzie jeszcze w miarę fajnie leżał, bo wszystko nam się będzie zawijało. Natomiast chodzi o to, żeby mniej więcej złapać punkty, które po prostu są dla Was wygodne, żeby dekolt nie był za wąski, za długi, w zależności co chcecie osiągnąć. Oczywiście też jest taka technika, że można z przodu złapać mniej, żeby dekolt był większy, a z tyłu na przykład więcej, żeby właśnie, jak nie lubicie mieć takich dekoltów z tyłu, może być na przykład złapany troszeczkę wyżej. To nie ma znaczenia. Ja już też robiłam taką bluzeczkę, narzutkę, więc to też się sprawdza. Ok, czyli decydujemy ostatecznie, która część jest do zszycia na dekolt i zabieramy się za zszywanie. Ok, to był ciężki wybór, naprawdę uwierzcie mi, bo mam ochotę zarówno mieć takie rękawy, jak i taki dekolt, więc też jest może fajny pomysł, żeby sobie zrobić dodatkowy jeszcze rząd tutaj kwadracików, ale ja już nie będę kombinować. Dobra, decyduję się na taki dekolt, mam nadzieję, że nie będę żałować. Jestem na prawej stronie tutaj, na prawej tutaj, natomiast oczywiście ja sobie tak składam, żeby zszyć to na lewej stronie. Ponieważ zostawiam sobie zawsze dłuższe kawałki włóczki, to po prostu użyję tej włóczki i będę zszywała tylko na wysokość jednego kwadrata. I to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony robię sobie symetryczny dekolt, więc zszywanie tutaj jest bardzo proste. Mamy dokładnie pętelki, które tutaj wcześniej przygotowaliśmy sobie, więc nabieram zarówno z jednej, jak i z drugiej strony pętelkę. Wykorzystuję włóczkę, którą tutaj mam. Oczywiście jeśli nie macie, to trzeba sobie doczepić i po prostu oczkami ścisłymi przerabiam oczko po oczku. Oczka ścisłe, czyli tak. Tu całe oczko przeciągam i przerabiam. I tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. W miarę luźno, nie za ciasno. W taki sposób. Tak będzie tutaj fajnie wyglądało. Natomiast jeżeli zszywacie z tej strony, to oczywiście też mamy tutaj oczka, więc oczko po oczku wystarczy sobie zszyć. Nawet zakończenie jest takimi bąbelkami, więc też będzie to fajnie wyglądać. Mam nadzieję, że się zaraz nie rozmyślę, bo naprawdę ciężki wybór. No i tak, ja sobie dojdę oczywiście tutaj do momentu, gdzie mam jeden kwadrat, zakończę oczkiem ścisłym, zamykam okrążenie. No i oczywiście to samo zrobię z tej strony, czyli zszywam tylko na wysokość jednego kwadratu. I po zszyciu tej części pokażę Wam, co dalej. Ok, zszyłam mój panel, tak jak Wam mówiłam, w tym samym miejscu, z jednej i z drugiej strony. Obecnie mam położoną moją bluzkę na prawej stronie, czyli to jest prawa strona tak, jakby miała wyglądać. No i teraz musicie sobie wyznaczyć szerokość Waszej bluzeczki, czyli tak, połowa jest tutaj, wyznaczamy dokładnie od połowy tyle centymetrów tutaj
ile potrzebujecie. Pamiętając, żeby zachować taką samą liczbę rzędów z tej strony, co z tej strony. I dla przykładu ja mam tutaj takie widoczne rzędy pionowe, więc mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W 8 wpięłam sobie znacznik. To samo z tej strony w 8. No i oczywiście to samo z tej strony. Jeżeli potrzebujecie szerszą bluzeczkę, wepnijcie sobie dalej. I tak samo poszerzajcie z tej strony, żeby oczywiście ona była symetryczna i równa z dwóch stron. Będziemy teraz pracować ściegiem naokoło, więc będziemy już tworzyć całą panel bluzeczki, środkową część, więc teraz już będziemy sobie po prostu dziergać w dół i tworzyć wysokość. Ta część tutaj, tak jak Wam wspominałam, jest już na rękaw, więc ją będziemy po prostu zszywać. Ja też mam zostawioną tutaj jeszcze włóczkę, żeby to zszyć. Oczywiście mój rękaw nie jest długi, można sobie zawsze zrobić dłuższy, ja nie chciałam dłuższego i też można sobie inaczej go zrobić, ja jeszcze pomyślę, ale myślę nad taką falbanką, no zobaczymy jak to wyjdzie. Ok, skoro zadecydowałam, że jest tutaj ta część na dekolt, ładnie wygląda, to zabieramy się za doczepienie włóczki już tutaj. I teraz zmieniam na szydełko większe, żeby tutaj było, taki wzór nie był zbyt ciasny i zaczynamy w dowolnym miejscu, gdzieś z boku, wszystko jedno z której strony, tak jak Wam jest wygodnie, robimy od razu już na prawej stronie. Czyli tak, doczepiam sobie tutaj włóczkę, tylko tego nie usuwam tego znacznika, żebym widziała do którego momentu, natomiast tutaj staram się znaleźć właśnie w tej linii, gdzie widzę dowolną dziurkę, żeby właśnie doczepić włóczkę, gdzieś mniej więcej tutaj i robię oczko ścisłe. Natomiast pokażę Wam teraz, jak będzie wyglądał wzór. Jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce. Tak naprawdę zawsze będę starała się robić wzór pomiędzy takimi pionowymi paskami. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Wbijam się tu dosłownie w to samo miejsce. Tutaj przeciągam włóczkę i teraz tu miałam taką pętelkę, za tą pętelką znowu wbijam się i przeciągam. Jak gdyby zawsze szukam pętelki, żeby mieć pomiędzy, żeby one się te dwie ze sobą nie stykały, czyli tak naprawdę pomiędzy takim pionowym wzorem. I zobaczcie, teraz przeciągam włóczkę, robię oczko łańcuszka i znowu jeszcze raz wbijam się tutaj w to samo miejsce, tutaj i szukam takiej pętelki pionowej, żeby te pętelki się nie spotkały, więc zobaczcie, tu jest taka pionowa część, więc tu mam pętelkę, więc wbiję się tutaj, tak, żeby one się ze sobą nie stykały i przeciągam oczko łańcuszka i znowu, popatrzcie, tu mam poprzednią pętelkę, więc jeszcze raz, a tu mam znowu pętelkę, żeby tworzyć jak gdyby taki wzór pomiędzy pętelkami i znowu przeciągam oczko łańcuszka i znowu tutaj w to samo miejsce i teraz szukam takiej pętelki, żeby właśnie było pomiędzy. Można wybierać na przykład tutaj, ale też patrzeć jak się wzór układa, można w ogóle tutaj. Tak naprawdę technika jest dowolna, sprawdzajcie po prostu jak to ładnie wygląda, czy gdzieś nie powstaje za duża przestrzeń. Liczba takich wzorów też jest dowolna, w zasadzie wszystko zależy od tego jaką szerokość chcecie uzyskać. Jeżeli zrobicie za dużo, no to trzeba troszeczkę rozszerzyć ten wzór i nie robić tak ciasno. Jeżeli za mało, no to starać się właśnie gęściej to robić. Pamiętając, że zawsze pomiędzy tym wzorem jest właśnie tutaj oczko łańcuszka. I znowu raz tutaj, tu mam pętelkę pomiędzy, więc mogę się wbić, raz tutaj i oczko łańcuszka. Jeśli się właśnie ciężej robi, a tutaj widzę, że na początek można rzeczywiście zwrócić do tego mniejszego szydełka, bo wtedy się lepiej można przebić, a potem ewentualnie, jeśli chcecie, można właśnie robić większym szydełkiem. To wszystko zależy od tego, jak ostatecznie chcecie, żeby wzór wyglądał, czy był bardziej ciasny, czy luźny. Na początku ciężko, na początku najgorzej jest właśnie zacząć, ale później, jak już zrobimy sobie ten pierwszy przygotowujący wzór, to już pójdzie bardzo prosto. Tylko pamiętamy, że wbijamy się w to, co było i szukamy jakiejś nowej pętelki w to, co było. No i powiedzmy tutaj oczko łańcuszka w to, co było. No i szukam takiej pętelki, żeby właśnie tu było pomiędzy, czyli na przykład tutaj.
oczko łańcuszka tutaj, no i tu, żeby ewidentnie zahaczyć w jakąś nową pętelkę tutaj i znowu tutaj i tutaj. Tak naprawdę ściek się tutaj te wzory powtarzają, więc jeżeli wybierzecie sobie taki sam sposób wbijania się wszędzie, to one będą ładnie wyglądać, jakby za każdym razem wybierać te same pętelki. Da się to tutaj zauważyć. Ja sobie chyba tutaj znowu chciałam wziąć więcej, bo ta pętelka coś mi tutaj, o, chociaż nie, zostawiam tak. I jeszcze raz tutaj, no i tu widzę pomiędzy, więc tu widzę, że jest blokada i po prostu mi te pętelki razem nie zejdą się, więc mogę spokojnie tutaj wbić. No i zobaczcie, że tak naprawdę ja cały czas wbijam się w podobne miejsca, w każdym takim rzędzie. Cały czas przechodzę jak gdyby tak samo. No, tu mam pętelkę, więc mogę też przejść. Tak naprawdę musimy to zrobić taką metodą prób i błędów, żeby sprawdzić, czy Wam pasuje taka szerokość, czy Wam to odpowiada. Kilka rzędów trzeba będzie tak po prostu przerobić. Ja pokażę Wam, jak to u mnie wyszło i czy ta metoda mi się sprawdziła. I tutaj znowu staram się wybierać to, co mam tutaj dostępne. Natomiast tutaj właśnie już zaczynam przechodzić na te moje kwadraty, więc też będę musiała pobierać troszeczkę może inaczej, ale też w miarę zachować ten sam sposób. I tutaj pamiętajcie, że nie robimy żadnych narzutów, po prostu cały czas ciągiem. O, tutaj są nawet może lepiej, bo są pętelki, które... Aj, chyba nie zrobiłam tutaj oczek łańcuszka. No właśnie, widzicie? To jest tak, że nawet ja się tutaj jestem w stanie pomylić, a one są ważne, bo one tak naprawdę fajnie rozdzielają wzór. Czyli zawsze po każdym wzorze robię oczko łańcuszka. I tutaj na przykład. Tutaj. I tutaj. Jeśli uznacie, że na przykład na tych kwadratach właśnie jest za gęsto, można pominąć jedno oczko i całkiem spokojnie zrobić sobie nie tak ciasno. To nie jest jakoś tak dozwolone, nie jest narzucone, że musi być ciasno. I cały czas, zobaczcie, wbijam się w poprzedni, no i akurat tutaj zahaczam nowe pętelki i przerabiam. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli zauważycie, że się za bardzo wzór jest za dużo tych pętelek, to trzeba się wrócić i zrobić mniej. Jeżeli będzie za mało, bo widać, że się napięło, trzeba zrobić więcej. Natomiast cały ten wzór będzie dopiero widoczny, jak przerobimy sobie kilka rzędów, więc to, że na razie on tak wygląda, to się tym nie przejmujcie. Po prostu musimy sobie przerobić na początku właśnie cały ten pierwszy rząd, a dopiero później będzie to fajnie wyglądało. Ok. I znowu dojdę tutaj do tego momentu. Ok, przerobiłam sobie praktycznie całą tą część, ten przód. No i teraz przechodzę tutaj w miejscu, gdzie mam połączone ze sobą dwa panele i po prostu robię to w taki sposób, że robię sobie ostatni tutaj ten słupek w tej części mniej więcej tutaj. O, robię oczko łańcuszka i przechodzę od razu do części tutaj, czyli jak gdyby znowu w tym samym miejscu przerabiam dalej. Nie dodaję tutaj żadnych oczek łańcuszka, po prostu kontynuuję ściek, zakręcając jak gdyby, ale jednocześnie tworząc od razu już tutaj właśnie wzór. O, w taki sposób staramy się to w miarę tutaj przybliżyć, żeby nie powstała zbyt duża dziura. No i dalej oczywiście robię tak samo. Tak jak mówię, ja nie liczę tych oczek, nie jest to ważne. Po prostu mam taką technikę, że mniej więcej w tych samych miejscach staram się właśnie wbijać i przerabiać.
te pętelki. Dobrze. No i oczywiście muszę zrobić jeszcze tutaj drugą część, ten tył i znowu dojdę tutaj. Ok, i zobaczcie, tutaj mam ostatnie moje oczko, oczywiście już sobie wypięłam znacznik, ale to jest to właśnie 8, które liczyłam tutaj i robię oczko łańcuszka i znowu muszę tutaj przejść do początku tak naprawdę. Tutaj zaczynaliśmy. Ja sobie nie zaznaczyłam tego oczka, ale ono tutaj jest. Dobrze sobie znaczyć. No ale u mnie tak weszło niestety. O, ja sobie tutaj je podciągnęłam. I jest. No i oczywiście ja sobie tutaj teraz połączę to okrążenie w taki sposób. Czyli tak naprawdę mamy przerobione już dookoła cały wzór i teraz będziemy tak naprawdę cały czas robić tak samo. Nawet już bez łączenia. To pierwsze łączenie było pierwszym takim łączeniem. Teraz natomiast zrobię oczko łańcuszka jeszcze tutaj wyjątkowo, ale przerabiam teraz pomiędzy tutaj tym wzorkiem. Czyli zobaczcie, oczko łańcuszka. Można sobie zaznaczyć tutaj tak naprawdę to pierwsze, bo można będzie łączyć i robić tak jak ja, ale jeżeli nie będziecie chcieli łączenia, to ja Wam pokażę jak bez łączenia. I teraz już mamy tą pierwszą bazę, więc robimy cały czas tak samo. Jak gdyby naszą pętelką pomiędzy jest już właśnie taki grubszy półsłupak, czyli wkładam tu, gdzie byłam, pomijam tą część i wkładam szydełko tutaj i przerabiam. I znowu oczko łańcuszka. Jeszcze raz w to samo miejsce, tutaj. Tu jedno oczko jest pominięte i tak naprawdę pomiędzy tym właśnie grubym ściegiem. W taki sposób, zobaczcie. I cały czas tak samo, czyli tu się wbijam, tu przekładam i oczko łańcuszka. Właśnie bardzo ważne jest, żeby wykonać to oczko łańcuszka, bo bez tego oczka wzór w następnym rzędzie będzie właśnie trudniej wykonać i będzie wyglądał nieładnie. I cały czas. Po prostu teraz pomiędzy tym takim wielkim półsłupkiem, który sobie tutaj stworzyłam. Ten pierwszy rząd właśnie jest troszeczkę taki chaotyczny, ale później to się wszystko ładnie wyrówna i wyprostuje. Mam nadzieję, że widać, co ja tutaj robię. Niestety mi się tutaj jeszcze gdzieś plączą te niteczki, czyli tutaj, tutaj i przez 3. Pamiętajcie, że tu nie ma żadnego narzutu nigdzie, żeby się właśnie nie pomylić. Dopiero ten drugi rząd, trzeci, każdy kolejny będzie fajnie nadawał kształt tej bluzeczce i będzie ładnie wyglądał, więc to Wam dopiero później pokażę, jak to u mnie wyszło. A teraz cały czas, słuchajcie, robimy dookoła tak samo. Ja jeszcze wykonam ten pierwszy rząd cały dookoła i jeszcze raz tutaj pokażę Wam, jak można właśnie przechodzić bez łączenia, czyli jak gdyby cały czas nie łącząc, żeby nie było widać tutaj tych oczek ścisłych, tylko wykonam całe okrążenie. Ok, słuchajcie, ja jeszcze Wam pokażę to przejście tutaj pod pachą. Ja już widzę, że nabrałam dosyć sporo tych oczek pomiędzy i na pewno ta bluzeczka będzie szersza niż myślałam, czyli tak naprawdę powinnam zrobić gęściej, ale przerobię sobie kilka rzędów i zobaczę, jak to wygląda, bo być może będzie taki fajny rodzaj szerszej bluzeczki. Natomiast tutaj, zobaczcie, to przejście, to jest po prostu nic innego jak przerobienie w taki sposób oczko łańcuszka, znowu w taki sposób, czyli tak naprawdę naokoło przerabiamy to, co mamy. Mamy już przygotowany właśnie wzorek, więc cały czas dookoła robimy. Pamiętając, żeby właśnie zrobić oczko łańcuszka. Ja tylko się właśnie zastanawiam, czy za szeroko nie mam. Ale chyba zaryzykuję i po prostu zrobię sobie taką szeroką
bluzeczka, nawet jeżeli miałaby się tutaj marszczeć, to też będzie fajnie wyglądać. Pamiętajcie, że właśnie taka robota to jest niestety trochę brud i błędów, w zależności od tego, co Wam wyjdzie, jak się podoba, ale zawsze możemy sobie dopasować pod siebie. Po prostu musimy troszeczkę przerobić tych rzędów, żeby sprawdzić, jak to leży, jak to się układa. Ja też nie mam jeszcze pewności, robię to pierwszy raz. Zawsze się boję, że jak mi się uda, to potem żałuję, że nie nagrałam tej części. Więc nagrywam tą część, mając nadzieję, że mi się uda. Nie będę musiała jej pruć i pokazywać czegoś innego. Ale ja robię tylko raz bluzeczki, więc szkoda mi czasu na prucie i na wymyślanie, kiedy nagrać ten film, czy dopiero przy drugiej bluzeczce, bo po prostu nie mam na to czasu. Dobra, słuchajcie, ja to przerabiam dalej i oczywiście znowu przerabiam tutaj do tego momentu. Ok, no i jestem oczywiście już przy drugim okrążeniu na końcu i teraz właśnie pokażę Wam, jak będę robiła, żeby nie łączyć tych okrążeń, żeby nie było widać tych oczek ścisłych. Po prostu jest to zrobienie tak samo jak pod tamtym rękawem, robienie ciągu dalszego, jak gdyby nie zwracanie uwagi na to, że mieliśmy tutaj takie połączenie, czyli teraz po prostu wbijam się tu i przerabiam dalej. Tak, czyli będzie takie tutaj przejście, ale jeżeli będziecie łączyć, to będzie widać coś takiego. Ja wolę jednak nie łączyć, ale wolę go sobie robić od razu, bo wtedy ładnie to wygląda. I teraz kontynuujemy już cały czas, zobaczcie, tak samo, już przy trzecim rzędzie naprawdę będzie widać ten piękny właśnie taki ściek. On troszeczkę właśnie jest taki jodełkowy. No i teraz tak, słuchajcie, ja robiłam teraz niby tym szydełkiem 3 mm, ale jeżeli chcecie, możecie zwiększyć na 3,5, wtedy będzie bardziej ażurowy, ale ja podejrzewam, że jednak nie zwiększę, dlatego że mam dużo tych jednak oczek i by się jeszcze chyba bardziej zaczęła ta bluzeczka marszczeć. No nic, przerobię kilka rzędów, zobaczę, jak się układa i ewentualnie powiem Wam, czy coś zmieniłam, czy nie, czy po prostu musiałam zrobić od początku jeszcze raz troszeczkę mniej tutaj. Tutaj właśnie bardziej chodzi o to, ile razy się wbijaliście, jak to tutaj się układało. Ale żeby się przekonać, doradzam jednak zrobić kilka rzędów, bo to zawsze po przerobieniu może się okazać, że jednak się dobrze układa. Dobra, no to ja sobie robię i pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. Dobrze, zrobiłam sobie jakąś część tutaj naokoło. Dokładnie mam tutaj około 14 cm. Oczywiście długość takiej bluzeczki zależy od Was. Możecie sobie zrobić dalej do końca, w zależności od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Ja postanowiłam, że zrobię krótszą, ponieważ lubię takie bluzeczki ubierać na topy z krótkimi rękawkami, a nie do końca chciałabym mieć po prostu taką długą bluzkę, bardziej odkrytą i żeby jeszcze pod spodem wystawał jakiś fajny kolor top. Dobrze, więc tak, jeśli z chwilą, kiedy uznacie, że to już jest koniec Waszej wysokości, tworzenia wysokości, więc przechodzimy w tym samym miejscu do zmiany wzoru. Ja już sobie tutaj zaczęłam, już Wam pokazuję, ponieważ stwierdziłam, że ta szerokość bluzeczki wyszła mi jednak bardzo szeroka, szersza niż myślałam, dlatego nastąpiła zmiana planu. Nie chciałam już pruć tutaj liczby tych oczek, a myślę, że bardzo fajnie też będzie wyglądać taka wersja, w której ja sobie zamontuję taki sznurek, już Wam pokazuję, no 62 cm, więc jednak sporo. Zamontuję sobie taki sznurek, który będzie mi fajnie ściągał ten top i będę mogła sobie go zawiązywać i będzie fajnie się układał. Więc tak, tutaj mniej więcej w tym samym miejscu, co zaczynałam, czyli u mnie to jest ten rząd, przechodzę do zmiany wzoru. Zmiana wzoru polega na tym, że będę robiła dokładnie ten sam wzór, a co tutaj? Może być z mniejszym bąbelkiem, z 2 narzutami bądź z 3. To wszystko zależy od tego, jak Wam się podoba. Po to, żeby właśnie powstały tutaj takie puste przestrzenie, żebym mogła przeplatać w tym miejscu właśnie sznurek i mogła sobie zaciskać go. Znaczy sznurek, mam na myśli taką zrobioną na szydełku taki łańcuszek, po prostu zwykły z na przykład półsłupkami. Czyli tak, z chwilą, kiedy przechodzę, po prostu teraz wykorzystuję tylko te miejsca tutaj, żeby zrobić bąbelek, a oczko łańcuszka zostaje bez zmian. Czyli tak, tutaj było ostatnie, więc przechodzę do następnego. Mam oczko łańcuszka. Robię narzut
i przerabiam sobie bąbelek. On nie musi być taki duży, bo one jednak będą ściśnięte, więc może lepiej jak będzie na przykład tylko z podwójnym narzutem. I znowu oczko łańcuszka i w tym samym miejscu. Jeden narzut, przeciągam, drugi narzut, przeciągam, więc ja po prostu próbuję tylko z 2 narzutami, ale muszę jeszcze raz, bo tutaj coś mi się... Ok, i znowu oczko łańcuszka i w tym miejscu. Oczko łańcuszka zastępuję tutaj na górze te malutkie oczka, a tu gdzie mamy te duże, robię taki półsłupek nawijany z takim podwójnym narzutem. Dokładnie. I oczywiście robię tak dookoła, cały czas. Tak samo, aż dojdę znowu do tego momentu. Ok, zrobiłam dookoła i jestem w miejscu, gdzie zaczynałam. Oczywiście ja mam tutaj lekkie przejście wysokości, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, tego nie będzie widać. Zobaczcie, ostatni bąbelek zrobiłam tutaj, robię oczko łańcuszka i teraz, przepraszam, wpinam się tutaj pod całe to oczko i po prostu ze sobą w taki sposób łączę. I już odcinam sobie włóczkę i tej wysokości tak naprawdę jakoś tak nie będzie widać. Nie jest to takie bardzo widoczne. No i zamykam okrążenie. Mamy gotową bluzeczkę. Ja oczywiście do niej będę robiła jeszcze taki pasek właśnie ściągający. Natomiast ten pasek będę robiła po prostu ze zwykłych oczek łańcuszka. Czyli trzeba sobie zrobić pętelkę podstawową i zrobić dowolną liczbę oczek łańcuszka. Naprawdę dowolną. To w zasadzie ona musi obejmować Wasz pas plus to, co chcecie zawiązać. Więc robimy na taką długość, jaką Wam odpowiada, mierząc mniej więcej na bieżąco ten łańcuszek, który Wam wyjdzie. Potem, zaczynając od drugiego oczka łańcuszka, wbijam się w środkową pętelkę i przerabiam sobie zwykłymi półsłupkami. Ten paseczek też nie chcę, żeby był za szeroki, żeby po prostu przeszedł mi przez te dziurki tutaj. Dlatego wybieram półsłupki, ale mogą to też być na przykład półsłupki nawijane, jeżeli uznacie, że na przykład półsłupki gorzej wyglądają. Ale ja myślę, że zrobię sobie to półsłupkami. No i oczywiście ostatni półsłupek zamknę, no i pochowam sobie włóczkę. Natomiast oczywiście polecam sobie to wyprać, zanim jeszcze zdecydujecie ewentualnie jaka długość nawet, bo może się okazać, że to się troszeczkę rozszerzy, więc zanim zrobicie sobie ten ostatni rząd, można na przykład przeprać bluzeczkę i zobaczyć rzeczywiście na jakiej jest długości, wysokości. Ja oczywiście zrobię sobie ten pasek i zaraz pokażę Wam, jak można sobie go przymocować. Ok, ja już skończyłam i zaczepiłam mój sznurek. Tak jak Wam powiedziałam, to jest zwykły łańcuszek z półsłupków, robiony na taką długość, żebym mogła sobie go zawiązać. I przeplotłam tutaj pomiędzy właśnie tym wzorem. Oczywiście to przeplatanie jest dowolne, w zależności od tego, ile chcecie sobie tutaj zostawić tych bąbelków. Raz mam sznurek na wierzchu, raz pod spodem. U mnie akurat wyszło co 4 bąbelki i tu na środku zostały 2. Ale to tak jak mówię, to już od Was zależy, jak sobie przepleciecie. Może to być co 5 bąbelków, naprawdę nie ma znaczenia. To jest tylko takie zwykłe przeplatanie raz z jednej, raz z drugiej strony, ale dzięki temu można sobie zaciągnąć bluzeczkę, odpowiednio dopasować do szerokości, nawet jeżeli wyszła za duża, fajnie się układa. No i nie pamiętam, ale chyba prawdopodobnie nie pokazywałam, ale oczywiście trzeba sobie jeszcze zszyć te rękawy, ja już to zrobiłam. Tak samo metodą oczek ścisłych, zarówno jedną, jak i drugą krawędź. To jest po prostu tylko doszycie tej części. No i w zasadzie bluzeczkę można wyprać. Ja już moją wyprałam, więc już jest ułożona, fajnie leży, jestem bardzo zadowolona. Ale jestem ciekawa, czy któraś z Was pokusi się na taki top, na taką bluzeczkę dla siebie, dla dziecka, czy też dla kogoś innego. Proszę dajcie znać w komentarzach, czy będzie robiona. Także ja już Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!